Ja myślę, że jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy postęp technologiczny niejako wyprzedził postęp społeczny. Co mam na myśli tutaj? Ja jestem badaczką z obszaru pracy i zatrudnienia. Obserwujemy szereg narzędzi, których używamy w pracy, algorytmy, sztuczna inteligencja, o której tyle się dzisiaj słyszy, i wdrażamy to na hura. Dlatego myślę, że warto sobie zadać pytanie, i my jako badacze społeczni takie pytanie sobie zadajemy, jaki to ma wpływ na pracowników, na człowieka, na całe społeczeństwo. I sądzę, że właśnie badania społeczne takie odpowiedzi dają. Rozwijaj się przez relacje. W takim sensie dla mnie to, co było najcenniejsze, to sytuacje, w których odważyłem się nawiązać współpracę z badaczami, o których czytałem w podręcznikach, z których podręczników się uczyłem, których artykuły gdzieś tam w magisterce wielokrotnie czy pracę cytowałem. Pierwszy z nich to był Filip Zimbardo, kontrowersyjny, aczkolwiek słynny psycholog, dzięki któremu w ogóle zanurzyłem się w badania nad czasem psychologicznym, bo chociaż on jest znany przede wszystkim z eksperymentu więziennego, to jego najczęściej cytowane prace dotyczą właśnie psychologii czasu. Zawsze podkreślam, szukajcie labów, gdzie szef ma granty. Bo to znaczy, że tam się coś dzieje, nauczycie się, będzie za co się uczyć. Także to jest bardzo ważne, ponieważ zwłaszcza w naukach eksperymentalnych, bo ja myślę, że to troszeczkę inaczej wygląda w naukach humanistycznych, ale w naukach eksperymentalnych absolutnie szukajcie miejsc, gdzie aktywnie zdobywają granty i mają pieniądze na badania. Podcast Narodowego Centrum Nauki o polityce naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Co społeczeństwo zyskuje, inwestując w naukę? Jak wyglądają kariery badaczy, którzy dziś kształtują przyszłość nauki? O to zapytam moich gości. Będę ich także pytała o wskazówki dla początkujących naukowców i o to, co dla nich samych w ich historii kariery było szczególnie istotne. Co zdecydowało o tym, że są dziś tam, gdzie są. A moimi gośćmi są Aneta Pieczka. Dzień dobry. Agata Starosta. Dzień dobry. I Maciej Stolarski. Witam serdecznie. Parę słów o moich gościach. Doktor Aneta Pieczka jest specjalistką z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W nauce jest od niedawna, ale jest wieloletnią praktyczką HR-u. Naukowo zajmuje się cyfrowymi miejscami pracy i kształtowaniem warunków pracy pod wpływem technologii cyfrowych. I pracuje na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. Agata Starosta, biolożka molekularna, jest profesorką w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ma bogate doświadczenie zagraniczne i ostatnio słynie z zaangażowania na rzecz zmiany polityki naukowej w naszym kraju. Między innymi walczy o zwiększenie budżetu NCN-u. Jest przedstawicielką grupy inicjatywy NCN to Tlen. Dokładnie tak. I mam nadzieję, że tu też się nie pomylę. Profesor Maciej Stolarski. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii i w swoich badaniach zajmuje się zdolnością do wykonywania mentalnych podróży w czasie. Bada to zagadnienie i dostarczył empirycznych dowodów na kluczową rolę myślenia wykraczającego poza chwilę obecną dla jakości i efektywności funkcjonowania człowieka. I za te badania, za te osiągnięcia w 2025 roku został nagrodzony Nagrodą Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Pełna zgodność z opisem. Jest to nowa wiadomość, stąd właśnie zaczęliśmy od gratulacji, ale teraz już przejdziemy do zasadniczej części naszej rozmowy. NCN po raz kolejny, tak jak wspomniałam, dzięki zaangażowaniu naukowców walczy o zwiększenie budżetu na naukę. Mają Państwo minutę ode mnie dziś, teraz, żeby przekonać naszych słuchaczy, widzów, ale też polityków, że Państwa badania, które finansuje też m.in. NCN,
zasługują na to, by być finansowane? To może zaczniemy od pani profesor. Dobrze. Zajmuję się bakteriami. Bakterie są patogenami ludzkimi. Są to mikroorganizmy, które wywołują choroby. Bardzo powszechne obecnie jest antybiotykooporność. Jest to właściwie już na skalę pandemii. Nasze badania pomagają znaleźć wytrychy w funkcjonowaniu bakterii, takie, które później służą jako źródło do projektowania nowych antybiotyków. Także nasze badania to nie tylko badania podstawowe, nie tylko dowiadujemy się, jak bakterie funkcjonują, ale również dajemy materiały, dajemy wyniki do tego, aby projektować nowe antybiotyki. Także to jest przyszłość, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Pani doktor. Szanowni Państwo, ja myślę, że jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy postęp technologiczny niejako wyprzedził postęp społeczny. Co mam na myśli tutaj? Ja jestem badaczką z obszaru pracy i zatrudnienia. Obserwujemy szereg narzędzi, których używamy w pracy, algorytmy, sztuczna inteligencja, o której tyle się dzisiaj słyszy, i wdrażamy to na hura. Dlatego myślę, że warto sobie zadać pytanie, i my jako badacze społeczni takie pytanie sobie zadajemy, jaki to ma wpływ na pracowników, na człowieka, na całe społeczeństwo. I sądzę, że właśnie badania społeczne takie odpowiedzi dają i te odpowiedzi są może nie równocześnie, ale cechują się też pewnymi rekomendacjami, które my jako badacze również chcemy dać. Tutaj pewnie będzie dzisiaj trochę o wpływie nauki, o tym społecznym impakcie i myślę, że to jest też istotna rzecz właśnie w związku z pracą i współczesnym środowiskiem pracy. No myślę, że właśnie w takiej recepcji społecznej to nauki humanistyczne i społeczne są często niedowartościowane, więc cieszę się, że akurat też w takim gronie rozmawiamy. I panie profesorze, dlaczego pana badania powinny być finansowane? Co one zmieniają społecznie? Co one nam dają? Ja się zajmuję zjawiskiem czy fenomenem psychologicznym, który, jak twierdzi wielu badaczy porównujących człowieka do innych gatunków istot żywych, jest czymś, co jest ostatnim bastionem tego, co unikalnie ludzkie. W sensie inne gatunki potrafią robić praktycznie wszystko, potrafią być empatyczne, potrafią myśleć abstrakcyjnie, potrafią się komunikować, rozwijać pewne formy języka, natomiast nie potrafią wykonywać mentalnych podróży w czasie, w przyszłość, a jest to całkowity game changer, jeżeli chodzi o to, co my potrafimy, bo dzięki temu możemy planować, działać celowo, odraczać gratyfikację w sposób nieporównywalny do innych gatunków. I w dzisiejszych czasach, w których zmagamy się bardzo mocno ze zjawiskami takimi jak chociażby tak szeroko diagnozowane ADHD, zrozumienie tego, co możemy zrobić i w jaki sposób rozwija się ta zdolność, w jaki sposób możemy ją skuteczniej wykorzystywać, może być całkowitym takim czynnikiem, który całkowicie zmieni wszelkie formy edukacji, interwencji w formach psychoterapii, coachingu, ale też na poziomie wychowania, na poziomie komunikowania społecznego pewnych zjawisk, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać społeczeństwo bardziej refleksyjne, dojrzałe, działające celowo, a nie kierujące się tylko i wyłącznie taką impulsywnością opartą na chwili obecnej. Moim zdaniem to jest dla mnie jako ojca też 5 dzieci, jest to niezwykły priorytet w budowaniu jakiegoś świadomego społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej strony te zdolności, które badam, dotyczą tak fundamentalnych zjawisk w dzisiejszych trudnych czasach, jak nadzieja i zrozumienie ich, i zrozumienie tego, w jaki sposób działają na poziomie, od poziomu biologicznego, mózgowego, aż po poziom przełożenia na zachowanie, jest moim zdaniem zadaniem fundamentalnym. Pana badania, jak rozumiem, mają też zastosowanie w psychologii pozytywnej, prawda? To znaczy ta umiejętność podróżowania w czasie mentalnego wpływa również na nasze poczucie szczęścia. Tak jest. Możemy podróżować i w przeszłość, i w przyszłość. Tak? To są mechanizmy bazujące tak naprawdę na pamięci epizodycznej, czyli naszych, temu, dzięki czemu jesteśmy w stanie wspominać przeszłe wydarzenia i dzięki tej zdolności możemy chociażby odczuwać to, co nazywamy wdzięcznością. Tak? I to, jeżeli nakierujemy nasze myślenie na przeszłość, bez tego nie będziemy wdzięczni. Tak? Jeżeli nakierujemy je na przyszłość, możemy właśnie odczuwać nadzieję, możemy
dokonywać czegoś takiego, co w psychologii pozytywnej nazywa się priorytetyzowaniem pozytywności, czyli możemy świadomie planować w naszym życiu rzeczy, które dają nam szczęście. To jest bardzo ciekawe, że w dzisiejszych czasach, gdzie tak bardzo akcentuje się hedonistyczne motywy, tak mało osób potrafi świadomie planować szczęście w swoim życiu. I przez to trochę gonimy tego króliczka szczęścia, patrząc bardzo krótkoterminowo, a nie jesteśmy w stanie w taki spokojny, świadomy sposób kształtować swojego życia, mając na względzie dalszą perspektywę, tak żeby te przestrzenie na budowanie szczęścia, budowanie relacji, znajdowanie czasu na rzeczy, które naprawdę nas cieszą i są satysfakcjonujące i gratyfikujące, rzeczywiście znalazły swoje miejsce w naszej codzienności. A ludzie różnią się między sobą tym, czy właśnie są bardziej skoncentrowani na przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Da się to u siebie wyćwiczyć, kształcić? To znaczy, powiedzmy, że ja akurat jestem zawsze skoncentrowana na przyszłości. Czy to jest dobry model, czy właśnie jakoś inaczej wygląda model optymalny? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i dotyczy absolutnie sedna tego, czym się zajmuję w moich badaniach. Rzeczywiście jest tak, że występują tutaj różnice międzyludzkie i te różnice mają zarówno charakter takich stałych dyspozycji, w sensie my mamy pewne tendencje do tego, żeby częściej właśnie koncentrować uwagę na przyszłości, no ale mówmy się, nikt z nas cały czas w tej przyszłości nie jest. No jeżeli ktoś by był, no to już świadczy o takim głębokim zafiksowaniu, które na pewno nie jest adaptacyjne. Podobnie jest z przeszłością. Myślę, że w naszym społeczeństwie jest sporo osób, które są bardzo mocno zakotwiczone w przeszłości. Często jest to przeszłość negatywna. Tutaj chociażby bardzo popularna w ostatnim czasie i szeroko omawiana książka Michała Bilewicza Traumaland dotyczy tego zjawiska. Tak, my jesteśmy trochę takim potraumatycznym społeczeństwem i to doświadczenie właśnie jest tym, co w tych teoriach, w których ja się poruszam, nazywałoby się wysokim nasileniem przeszłości negatywnej. Tak? I to jest chronicznie obecny taki mindset, można by powiedzieć, taki sposób myślenia, przez który nasze myśli nieustannie grawitują ku przeszłości i utrudniają nam po pierwsze bycie tu i teraz, a tym bardziej utrudniają nam planowanie przyszłości, zbudowanie przyszłości. I to też jest charakterystyczne w ogóle na przykład dla zaburzeń psychicznych, takich jak PTSD, na przykład tak, zaburzenie stresu potraumatycznego. I dzięki badaniom, które prowadzimy, dzięki też terapii, która bazuje, tak, są metody terapeutyczne, które gdzieś są w różnych miejscach na świecie w tej chwili rozwijane, bazujące na teorii perspektyw czasowych, możemy redukować objawy kliniczne. No, w świetle moich badań, chociażby moje badania akurat dotyczyły właśnie stresu pourazowego, ale też obniżać symptomy chociażby zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Tak? I to są odkrycia takie zupełnie nowe, a jednocześnie pokazujące, jak bardzo ta temporalność, ten ukryty wymiar czasu psychologicznego, bo to jest coś, co jest absolutnie nieintuicyjne. W sensie, jak pytamy ludzi o to, co jest ważne psychologicznie, laików czy nawet badaczy, to niektórzy wspomną o osobowości, o temperamencie, inni z kolei bardziej społecznie zorientowani, tak w kierunku psychologii społecznej, zacytują tutaj, nie wiem, eksperymenty Zimbardo, Milgrama i powiedzą, że to sytuacja determinuje nasze zachowanie, a ten czynnik czasu, który zmienia tak wiele, jest bardzo pomijany. Jego nie widać, to jest trochę jak taka jak powietrze, w sensie my nim oddychamy, nieustannie jesteśmy w którymś horyzoncie czasowym, bo właściwie nie ma w naszym życiu, chyba że myślimy zupełnie abstrakcyjnie o jakichś zjawiskach, nie wiem, modelach fizycznych, czy próbujemy wchodzić w jakieś takie bardzo złożone problemy naukowe, ale kiedy myślimy o życiu naszym, to myślimy albo o jego przeszłości, albo o tym, co jest tu i teraz, albo o przyszłości. No nie mamy innego horyzontu czasowego. A to, na którym z tych horyzontów się zakotwiczymy, ma naprawdę przemożne konsekwencje i może zmienić naszą decyzję. I właśnie tutaj to jest ten drugi poziom. My w naszym życiu też możemy przełączać uwagę pomiędzy te horyzonty i to, na którym się skoncentrujemy w danym momencie, sprawia, że podejmujemy zupełnie inne decyzje. Tak? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, na imprezie i teraz jeżeli pomyślimy o tym, jak będziemy się czuli następnego dnia rano, najprawdopodobniej wypijemy na tej imprezie mniej alkoholu, jeżeli go pijemy, niż kiedy byśmy skoncentrowali się tylko i wyłącznie na chwili obecnej. I tego rodzaju decyzje, to ma wpływ na decyzje ekonomiczne, decyzje
podejmowane na przykład, nie wiem, o konkretnym sposobie ścieżki rozwoju kariery i tak dalej, i tak dalej. Często decydujemy między krótkoterminowym, szybkim zyskiem, a dalekosiężnym, ale wymagającym więcej pracy, właśnie takim zyskiem większym. Dotyczy to również naukowców. Pan profesor już płynnie przeszedł do drugiego w zasadzie tematu, a w zasadzie go już omówił, więc moje pytanie drugie jest w zasadzie tylko do pań, bo profesor mówił tutaj na przykład o zastosowaniach terapeutycznych. A czy panie, projektując swoje badania, myślą o ich aplikacyjności? I jak pani w ogóle widzą tę zależność między badaniami podstawowymi a aplikacyjnymi? Czy to jest istotne? Kto będzie z tego skorzystał? Czy myślą panie o otoczeniu społecznym, o otoczeniu gospodarczym? To ja zacznę. Tak, to moje badanie, zajmuję się badaniami podstawowymi. Tak jak wspominałam, badamy, co się dzieje w środku bakterii, także jak białka są syntetyzowane. Także to są takie bardzo książkowe, podstawowe badania, ale jednocześnie cały czas myślimy o tym, jak to wykorzystać do projektowania nowych antybiotyków. Także albo badamy, jak mechanizmy oporności na antybiotyki działają i mechanizmy działania oporności. Także w ten sposób jakby dostarczamy wiedzę do tego, jak antybiotyki mogą być poprawione, wiedząc już w jakim obszarze te oporności działają, na co dokładnie na te cząsteczki działają. Także nasze badania są stricte podstawowe, ale bardzo łatwo z nich przejść do kolejnego etapu, czyli już aplikacyjności. A są odbiorcy w tej chwili do tego typu badań? W Polsce myślę, że mało się bada antybiotyki. Antybiotyki jest trochę niewdzięczny temat, bo z jednej strony one są bardzo potrzebne. Wszyscy wiedzą, że mamy ogromny kryzys z tym, że antybiotyków brakuje, nowych klas antybiotyków brakuje, ale firmy niechętnie wydają pieniądze na tego typu badania, ponieważ taki proces od odkrycia cząsteczki do wprowadzenia jej na rynek to jest około 10 lat. W tym czasie bakterie zdążą się już uodpornić, przynajmniej niektóre z nich, na ten lek. I ponieważ takie leki, nowe antybiotyki zazwyczaj są wprowadzane na rynek jako antybiotyk ostatniej szansy. W związku z tym możliwości zarobku na tym są, powiedziała, niewielkie, czyli nie zwraca się, inwestycja się nie zwraca. Także tutaj jest duży problem. Dużo było mówione o tym na poziomie Unii Europejskiej, że powinny być programy, które dofinansowują tego typu badania. Takie programy się pojawiały. Zresztą NCN też co jakiś czas jest koordynatorem projektów, takich międzynarodowych projektów związanych z antybiotykami, opornością na antybiotyki, ale to nie tylko w bakteriach, ale też w grzybach, także to jest bardzo, bardzo ważny i palący problem. Także my o tym myślimy z firmami. To muszę przyznać, że kontakt uczelni albo instytuty z firmami jest... myślę, że mógłby być łatwiejszy. Tak trochę brakuje nam tego kontaktu. Czasami są jakieś seminaria, zapraszamy się nawzajem, ale to bym powiedziała, że dużo rzadziej niż powinno kończyć się współpracami. Także tutaj jest gdzieś jakaś pole do poprawy. Myślę, że to wynika też z tego, że trudno zdobyć finansowanie na takie badania pośrednie. Ponieważ mamy NCN, który finansuje badania podstawowe, mamy NCBR, który finansuje już wdrożenie gotowych produktów, ale trochę nam brakuje tych finansowania pośrodku. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej odrobinę się tym zaczęła zajmować, ale to dalej jest taki wcześniejszy etap aplikacyjności. I ciągle brakuje nam czegoś, żeby połączyć ten biznes z nauką. Także tutaj jest dużo pracy nie tylko przed naukowcami, ale też przed rządzącymi, żeby spróbować zintegrować te wszystkie programy finansujące naukę i badania w taki sposób, żeby ta efektywność była taka, jakiej wszyscy byśmy sobie życzyli. Pani doktor. W naukach o zarządzaniu to rozróżnienie na nauki, właściwie na badania podstawowe i aplikacyjne się niejako zaciera. Tak. Może ono istnieje, ale jest dość sztuczne. Ja jako badaczka miejsca pracy, kiedy prowadzę wywiady, prowadzę badania jakościowe z pracownikami, no to naturalnie gdzieś konsekwencją tych badań będzie to, że proponuję pewne usprawnienia, daję rekomendacje. Pytanie jest, kto tych rekomendacji słucha, bo pierwsza taka instytucja czy instancja to są organizacje, gdzie prowadzimy badania, no a druga to jest ustawodawca, tak jak tutaj pani profesor przed
tylko mówiła. I też mam takie wrażenie, że tego dialogu mogło być więcej, aczkolwiek w ramach naszych projektów badawczych, naszego projektu robimy co możemy, żeby właśnie dawać rekomendacje w związku z tym, co wychodzi nam z badań nie tylko względem teorii organizacji, ale również w kontekście choćby warunków pracy, warunków zatrudnienia, które my dostrzegamy, oceniamy i w związku też z tym proponujemy jakieś zmiany. Więc kwestia dialogu na pewno ważna. Myślę, że o tym się też dużo mówi. Jak to zrobić? Nie do końca wiem. Staramy się, jak możemy, jako naukowcy wychodzić. Pytanie, czy ustawodawca chce też słuchać takich ludzi jak my. Wspomniała Pani o projekcie. To jest projekt dotyczący logistyki i świata cyfrowego. Dokładnie. W projekcie Ludzie w logistyce cyfrowej badamy miejsca pracy, jakim są nowoczesne magazyny. To są takie, powiedziałabym, cyfrowe magazyny, w których pracownicy wykonują swoje zadania za pomocą poleceń algorytmów. To znaczy już nie przychodzi do nich bezpośrednio szef, który mówi, proszę idź tam, zrób to, tylko pracownik ma skaner, no i przechodzi w ciągu dnia pracy tam, gdzie ten skaner go kieruje. Cała jego praca jest kontrolowana, cała jego praca jest też zarządzana w sposób algorytmiczny. I to nie jest coś specjalnie skomplikowanego, bo ja nie mówię tutaj o bardzo nowoczesnym miejscu pracy. Tak się to odbywa w większych magazynach. Co się z tym wiąże? Mamy w tych magazynach bardzo duże rozdrobnienie, jeśli chodzi o chociażby umowy, warunki pracy. Ktoś powie, i biznes tak powie, zróżnicowany popyt na pracę ze względu na to, że nie możemy przewidzieć tego popytu na przykład w horyzoncie rocznym. Tutaj te fluktuacje są bardzo duże, więc my musimy zatrudniać na przykład w oparciu o umowę zlecenia, umowę o pracę tymczasową i tak dalej, i tak dalej. I my jako badacze to obserwujemy, odkrywamy, no i pewne rekomendacje już mamy chociażby w związku z warunkami pracy w tego typu miejscach. Dobrze. Pani w nauce jest, tak jak powiedziałam na początku, od niedawna, prawda? I to jest taki pierwszy duży projekt, który sprawił, że no właśnie, zaistniała Pani w nauce. Tak, to jest taka mniej typowa ścieżka kariery w Polsce, prawda? Dokładnie. To może ja dopowiem. Tak, że co sprawiło, że jest Pani w tym miejscu? Ta moja kariera na pewno jest taka bardzo nielinearna, ale myślę, że coraz więcej naukowców prezentuje taki właśnie typ kariery. Ja spędziłam 9 lat pracując dla różnych organizacji i po tym okresie zdecydowałam się przejść właśnie do pracy naukowej. Jeszcze wcześniej zdążyłam obronić doktorat. Co o tym zdecydowało? Przede wszystkim moje motywacje wewnętrzne. Tutaj myślę, że to jest takim kluczowym argumentem, dlaczego ludzie są w nauce. Potrzeba autonomii, robienia czegoś, co jest dla nich ważne, co jest dla nich interesujące, spełnianie się poznawcze. I ta moja ścieżka nie była taka tradycyjna, klasyczna, to znaczy podążam po studiach magisterskich, zostaję na uczelni, jestem asystentką i robię doktorat, tylko robiłam studia doktoranckie przez 5 lat niejako w trybie formalnie stacjonarnym, bo wydział, na którym studiowałam, dopuszczał takie zajęcia właśnie w takim trybie, ale jednak gdzieś tam byłam cały czas zatrudniona na etacie. No i co skłoniło mnie do tego przejścia? Te wszystkie potrzeby właśnie motywacji wewnętrznej, o których mówiłam. I dzisiaj ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie żałuję ani jednego dnia, bo dużo się słyszy głosów, jak to jest w nauce, jak to w biznesie jest ciekawiej, lepiej, oczywiście więcej się zarabia. Dużo się mówi o tym, że naukowcy chcą przechodzić do biznesu. I też oczywiście jest taki trend odejścia z nauki. Ja reprezentuję tą drugą stronę. Może mam trochę wyidealizowane wartości, ale myślę, że wiele z Państwa, naukowców kieruje się też tym w swoich wyborach dotyczących kariery. Dobrze, podróżujmy teraz mentalnie w czasie. Jakiej rady Państwo udzieliliby dzisiejszym studentom, młodym pracownikom nauki, jaką w internecie często mówi się w takiej kategorii, jakiej rady udzieliłabyś młodszemu sobie? Dwie rzeczy we mnie walczą, o której powiedzieć i nie wiem, od której zacząć, szczerze mówiąc. Jedna z nich to jest rozwijaj się przez relacje. W takim sensie dla mnie to, co było najcenniejsze, to sytuacje, w których odważyłem się nawiązać współpracę z badaczami, o których czytałem w podręcznikach, z których podręczników się uczyłem, których artykuły gdzieś tam w magisterce wielokrotnie czy pracę cytowałem. Pierwszy z nich to był Filip Zimbardo,
kontrowersyjny, aczkolwiek słynny psycholog, dzięki któremu w ogóle zanurzyłem się w badania nad czasem psychologicznym, bo chociaż on jest znany przede wszystkim z eksperymentu więziennego, to jego najczęściej cytowane prace dotyczą właśnie psychologii czasu, tylko mało się o tym mówi, one są mniej medialne, że tak powiem. A drugi to Gerald Matthews, to słynny badacz osobowości, a też emocji, nastroju, z którym do dzisiaj uwielbiam współpracować i pisać teksty. Nigdy w życiu się chyba tyle nie nauczyłem, pracując razem z nim. No i też potem inni badacze, którzy już nie byli tak istotni dla mnie, jeżeli chodzi o takie kamienie milowe w rozwoju, ale jednocześnie dzięki relacjom z nimi mogłem uczyć się bardzo dużo. Ale jak powstały te relacje? Pisał pan do nich? Tak, najczęściej pisałem, albo oni już teraz pisali do mnie. Teraz współpracuję z cudownym zespołem włoskich psychiatrów właśnie ale w kontekście... mówimy o początkach. O początkach, tak. Ale do dzisiaj ten proces trwa. W sensie ja do dzisiaj każda nowa relacja, w którą wchodzę, i to są czasem zupełnie nowe obszary badań, jakby przesuwają mnie o naprawdę wiele kilometrów do przodu w bardzo szybkim czasie, jeżeli chodzi o rozwój naukowy, bo ja uważam, że ten rozwój się absolutnie nigdy nie kończy. Jeżeli on się skończy, to znaczy już powinienem przejść na emeryturę, bo ta dynamika w nauce jest najbardziej chyba niesamowita. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest może trochę kontrowersyjne, co powiem, ale dla mnie nie pozwól, żeby nauka została dla ciebie, jakby przesłoniła ci inne przestrzenie w życiu. Ja jestem ogromnym pasjonatem nauk psychologicznych, w sensie to nie jest tak, zresztą nagrodę, którą dostałem od studentów, to jest właśnie pasjonat, inspiracja, w sensie taką mamy nagrodę u nas na wydziale więc mi tej pasji nie brakuje, ale chyba do dzisiaj ją mam na takim wysokim poziomie dzięki innym pasjom i temu, co mnie innego fascynuje w życiu. Ja uwielbiam biegać, a drugą pasją jest ta przestrzeń rodzinna, tak, która czasem bywa oczywiście z wielkim wyrzeczeniem i trudnością, ale jednocześnie jest czymś niezwykle gratyfikującym i co pozwala jakby zostawić tą pasję naukową i potem wrócić do niej z zupełnie nową energią i ze zdwojoną siłą. Więc wydaje mi się, że w ogóle chyba w życiu jest tak, że jeżeli w czymś za bardzo jesteśmy cały czas, tak jak w jednym horyzoncie temporalnym, to bardzo dużo tracimy. A jeżeli potrafimy te horyzonty zmieniać, to każdy z nich jakby zyskuje na znaczeniu paradoksalnie. Więc taka dywersyfikacja. Pani profesor, zgadza się pani? Tak, muszę przyznać, że tu się zgadzam jak najbardziej. Jak robiłam doktorat w Monachium, mój promotor, mój szef, jedną z pierwszych rzeczy, które mi powiedział, to pamiętaj, żeby zawsze mieć czas dla siebie, bo w weekendy nie pracujemy tyle, ile potrzeba. Jak przychodzi jakiś deadline, no to wtedy możemy porozmawiać, że może trzeba coś więcej popracować, ale musisz stęsknić się za tą nauką. Musisz mieć czas, żeby zatęsknić, żeby sobie poukładać gdzieś w głowie, bo pewne pomysły potrzebują czasu, żeby gdzieś je, w cudzysłowie, przetrawić, żeby gdzieś tej takiej nowości złapać i jakiegoś dystansu i wtedy troszeczkę inaczej się na to wszystko patrzy. A jakiej rady udzieliłaby pani młodszej sobie? Znaczy myślę też, że to jest rada, z której skorzystałam. Mobilność. Myślę, że mobilność jest ogromnie ważna u naukowców, u młodych naukowców. Myślę, że na wczesnym etapie jest tą mobilność najłatwiej wdrożyć. I to nie musi być mobilność, że wyjeżdżamy poza kraj, że wyjeżdżamy do innego labu, gdzieś w Europie, w Stanach Zjednoczonych, czy gdzie nas poniesie. No ja skorzystałam z programu Erasmus, pojechałam w czasie studiów magisterskich do Monachium, tam później wróciłam na doktorat, także to było... I tam później spędziłam 9 lat, także to był bardzo udany wyjazd. Ale też mobilność w obrębie miasta, w obrębie Polski. Tych dobrych labów jest naprawdę dużo już. I to, co bym też studentom zawsze podkreślam, szukajcie labów, gdzie szef ma granty. Bo to znaczy, że tam się coś dzieje, nauczycie się, będzie za co się uczyć. Także to jest bardzo ważne, ponieważ zwłaszcza w naukach eksperymentalnych, bo ja myślę, że to troszeczkę inaczej wygląda w naukach humanistycznych, ale w naukach eksperymentalnych absolutnie szukajcie miejsc, gdzie aktywnie zdobywają granty i mają pieniądze na badania. No jak jesteśmy przy mobilności, to też płynnie przejdziemy do szerszego zagadnienia umiędzynarodowienia. W NCN-ie to jest taki bardzo ważny leitmotiv, tak? Znaczy wierzymy, że nie ma nauki polskiej, jest nauka uprawiana w Polsce, ale musi ona funkcjonować w obiegu międzynarodowym. Jak budować swoją pozycję właśnie w tym
obiegu międzynarodowym. Tutaj pan profesor już powiedział o relacjach. Jeśli coś jeszcze do tego chciałby pan dodać? To znaczy, pewnie dodałbym tylko taki element, żeby odważnie podchodzić do wszelkich sytuacji, w których możemy współpracę i kontakt nawiązać. Czyli kiedy jesteśmy na konferencji, polscy badacze mają taką skłonność, żeby stawać w wianuszku polskich badaczy i ze sobą rozmawiać po polsku. Oczywiście ja na wielu międzynarodowych konferencjach poznałem kogoś z zupełnie innych ośrodków z Polski i to też było budujące i czasem prowadziło do jakichś nowych zupełnie publikacji czy nowych wątków badawczych. Ale warto jest skorzystać z wszelkich możliwości i konferencje są moim zdaniem nawet dużo lepszą okazją niż próba nawiązania kontaktu drogą elektroniczną, bo wtedy widzimy się face to face, ta dynamika relacji, dynamika spotkania jest inna. Można trochę więcej opowiedzieć o sobie, dać się poznać, zobaczyć namacalnie, fizycznie w pewnym sensie. I to jest okazja, którą moim zdaniem bardzo warto wykorzystywać i podchodzić nawet do ludzi, których chwała i sława nas zawstydza, tak? I warto. Ja na początku, jak przyszłam do nauki, to miałam takie wrażenie, że ta Europa Zachodnia i Stany to są przodownicy w naukach społecznych, więc my jesteśmy trochę gdzieś tam z tyłu i taki miałam nawet jakiś kompleks. Natomiast później sobie uświadomiłam, że to, jaką mamy historię, też jako Polacy, buduje naszą niejako unikalną pozycję. Mamy zupełnie coś innego, możemy zupełnie coś innego wnieść do tej nauki niż nasi koledzy z Zachodu, którzy w przypadku konkretnie badań nad pracą i zatrudnieniem, mam wrażenie, że reprezentują bardziej takie homogeniczne tło czy postawy. Natomiast w Polsce my jesteśmy odmienni od Zachodu i tutaj może się staramy gdzieś tam do tego Zachodu aspirować. Ja dzisiaj tego nie widzę w ten sposób. Widzę bardziej to jako dawanie swojej unikatowej wartości, również przez to, jaką mamy historię, jaką mamy kulturę, która mimo wszystko nie jest kulturą taką, jak w całej Europie nie jesteśmy tutaj homogeniczni, więc tak to widzę. A wracając do pani pytania, w jaki sposób to robić? Ja cały czas się tego uczę. Tak jak pan profesor mówi, udział w konferencjach, rozmawianie z ludźmi, którzy nie są z naszego podwórka, tylko otwieranie się na tych ludzi, których nie znamy. Jest to trudne. Wymaga to pewnej odwagi, może nawet powiedzenia sobie przed taką konferencją, porozmawiam z innymi, wyjście z tej swojej strefy komfortu, ale trzeba, chyba nie ma innej opcji. Tutaj też konferencje jak najbardziej. To, co zauważyłam, że dość dobrze działa w ostatnich latach, to jest też social media. Jak na przykład mamy nową publikację albo nowy preprint i dzielimy się tym, zwłaszcza na Twitterze, to zdarzało się, że dostawałam zaproszenia, żeby opowiedzieć o tym w bardzo dobrych instytucjach, na przykład w Niemczech. Także to widać, że to ludzie czytają, także środowisko czyta. I tutaj nie należy się wstydzić, to co tutaj mówiłeś. Także my mamy, u nas jest ta wewnętrzna, w ogóle sama forma pan, pani jest już jakoś tak nastawia, jakąś taką, taki dystans nadaje. Na Zachodzie nikt na to nie patrzy. Każdy do siebie mówi po imieniu i jak się napisze maila nawet do laureata Nagrody Nobla, to bardzo często odpisze. Także naukowcy, to trzeba się bawić tą nauką i trzeba próbować poznawać tych ludzi. Także tutaj nie należy się wstydzić. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. Jak sami wspieracie młodych naukowców? Jak wspieracie ich w swoich zespołach? Bo sami jakby macie już pewne doświadczenie na koncie, tak? Jesteście nadal w grupie naukowców w tym takim młodszym pokoleniu, ale jednak już macie swoje zespoły. Jak ich wspieracie? Też od razu wspomnę, że tutaj pani doktor występowała na konferencji Europe and Mobilities. Była to taka konferencja w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ważne wydarzenie. I tam na tej konferencji mówiła o pewnych niedostatkach w kształceniu, prawda? Pewnych brakach, których pani brakowało w kształceniu. Jakby pani najpierw wspomniała o tym, a później państwa poproszę o to, żeby państwo powiedzieli, żebyście powiedzieli, jak wspieracie swoich młodszych kolegów i koleżanki.
Na pewno te umiejętności współpracy to jest coś, co nabywa się trochę inną drogą niż poprzez ścieżkę akademicką czy kształcenia. Więc na pewno takie elementy jak właśnie współpraca z innymi. Ale ja też pamiętam, co na tej konferencji mówiłam odnośnie roli mentorów, która to rola dla mnie jest niezwykle istotna, bo to niejako od mojego mentora, czy szefa, czy przełożonego zależy to, gdzie ja będę dalej. Oczywiście zależy to również w dużym stopniu ode mnie, ale tutaj to prowadzenie jest też niezwykle istotne, więc mój sposób nauki to jest taka nauka przez doświadczenie bycia z innymi, obserwowania innych i to jest coś, czego może nie uczymy się w taki bezpośredni sposób, ale jeśli trafimy na dobrych mentorów, to jesteśmy w stanie to przyswoić. Jesteście dobrymi mentorami? Tak cały czas mam nadzieję. Myślę, że to tak... zawsze mogłoby być lepiej, zakładam, ale myślę, że się staramy. Znaczy ja w ogóle dużo staram się pomagać młodszym kolegom przy pisaniu grantów, przy tym, żeby zdecydować jaki konkurs, żeby przedyskutować z nimi, jak ustrukturyzować wnioski grantowe. Także muszę przyznać, że do tej pory wszystkie osoby, z którym pomagałam, dostały grant, także myślę, że to wychodzi całkiem nieźle. To, co też staram się robić, to to, żeby osoby, które na przykład mają już publikacje, żeby gdzieś ta widzialność ich w środowisku była. Jak na przykład dostaję zaproszenie, żeby dać wykład, czasami proszę osobę, na przykład, która była pierwszym autorem, żeby to ona zaprezentowała, bo myślę, że to jest bardzo ważne. To daje im ten kredyt, rozpoznawalność, także to jest bardzo ważne, bo to buduje zarówno naszą reputację, jak i reputację już tego młodszego człowieka. I to, do czego jeszcze zawsze zachęcam moją grupę, nie zmuszam, ale zachęcam, to są wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia. Jeżeli tylko chcą, to zawsze znajdę fundusze na to, żeby móc ich wysłać. Panie profesorze. No dla mnie, ja pójdę tym samym tropem, właśnie takiego trochę podnoszenia statusu jakoś. Ja jestem w ogóle absolutnie za, może z racji profesji też psychologicznej, ale za absolutnie takim podmiotowym i partnerskim traktowaniem swoich doktorantów, studentów i tak dalej. W sensie, moim zdaniem, jakby takie instytucje ciągle obecne w Polsce, gdzie pan profesor jest kimś, przed kim się normalnie, nie wiem, zamiata prawie dywanik, jak on kroczy, bo nie idzie, to jest instytucje absolutnie skazane na upadek i porażkę. Ja uważam, że to, co mogę najlepszego dać, to bycie takim trochę starszym bratem w wiedzy. W sensie zaproszenie do robienia nauki po partnersku i od razu na wysokim poziomie. Siedzimy tutaj, mam gości, zadowolonych ludzi. Ostatnio nagroda dla Macieja Stolarskiego. Ale umówmy się, nauka to nie są same blaski, to nie są same sukcesy. Agata niedawno w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziała takie zdanie. W życiu naukowca jest więcej porażek niż sukcesów. A jeśli w coś wierzymy, nie poddajemy się. Dlatego tak trudno się nas pozbyć. Ja na podstawie statystyk NCN-u mogę powiedzieć, że wiele osób bardzo szybko się demotywuje. Tak, po pierwszej porażce, na przykład grantowej, rezygnuje. I więcej już nie startuje. Wy macie jakiś inny pomysł na siebie, tak? Więc jak sobie radzicie z tymi momentami, kiedy nie jest najlepiej, kiedy się pojawi jakaś porażka grantowa, kiedy jest jakieś odrzucenie w czasopiśmie? Jak się w tej sytuacji nie zniechęcać? Myślę, że tu pan profesor i studia nad psychologią pozytywną i postrzeganiem czasu oraz patrzeniem do przodu będą odpowiedzią poniekąd. Ja żadnego grantu nie dostałem za pierwszym podejściem z NCN-owych. Miałem i sonatę Opusa, i sonatę bis. I to wszystko były sportowy mój grant na perspektywy czasowe w sporcie. Dostałem za 5. podejściem.
to pokazuje, że po pierwsze jakby nigdy się nie poddawać. Tak samo z odrzuconymi artykułami. Ja miałem taką, kiedyś pamiętam, zdarzyło mi się tak, że artykuł mi odrzucono w 3 czasopismach, a schodziłem od 100 punktów, jeszcze wtedy z punktacji ministerialnej, jakieś 200, potem 70. Mówię, już nigdzie mi są tego przyjąć, a tematycznie mi pasowało takiego naprawdę mocnego czasopisma za 140 punktów, nie wiem, czy one było za 200 w pewnym momencie. I mówię, dobra, spróbujemy, nie? Jakby i jeszcze raz. I się udało, w sensie, tak? I tam recenzje byliśmy wręcz entuzjastyczne, że to jest super badanie. Także taki upór to jest cecha niezwykle istotna, czyli jakby też to jest chyba jeden taki aspekt, który też mogę powiedzieć, że postaram się tego uczyć jakichś swoich doktorantów, uczniów, magistrantów, jeżeli myślą o karierze naukowej, to żeby nie wiązać swojego dzieła ze sobą. W takim sensie, że to coś o mnie mówi, że to mnie jakoś definiuje, tylko to jest jakiś produkt mój, ale w tym momencie na ten czas taki jest, może być lepszy, mogę go zmienić. Ja też się cały czas rozwijam. I jeżeli dostaję negatywne recenzje, to są recenzje tego projektu, a to nie są negatywne recenzje mnie, Macieja Stolarskiego. I tak takiego myślenia staram się uczyć, tak? Żeby myśleć o tym. I w tym momencie to jest takie myślenie mindset rozwojowy, że w psychologii mamy taką teorię właśnie mindset, nie ma dobrego tłumaczenia tego na język polski, ale mamy 2 rodzaje mindsetu. Może być mindset wzrostowy i mindset fixed, taki związany, tak? I w fixed mindsetie ludzie mają, nawet jeżeli mają bardzo wysokie poczucie własnej wartości, to wierzą, że to jest im jakby dane z natury i że już są genialni albo są beznadziejni, a w mindsetie wzrostowym, kiedy coś mi się nie udaje, to tak naprawdę myślę, że po prostu jeszcze nie. To jeszcze nie ten moment, jeszcze inaczej. I takie podejście jest moim zdaniem jedynym właściwym, jeżeli chodzi o radzenie sobie z porażkami. Bo w tym momencie, jeżeli ja sobie mówię, nie udało się, to znaczy, że jeszcze nie teraz. A nie znaczy. Oczywiście niektóre przestrzenie są takie, w których nie da się powiedzieć, nawet gdybym nie dostał nagrody Ensen w tym roku, to już bym jej nie dostał, bo to była ostatnia możliwość. Ale w ogromnej części sytuacji, jeżeli chodzi o granty, publikacje i tak dalej, mamy kolejną szansę i pozostawanie na jednej próbie jest absolutnym błędem. W sensie możemy spojrzeć na sportowców, ile meczy trzeba przegrać, tak? Ile punktów trzeba przegrać, żeby nawet wygrać ten mecz tak konkretny. Tak? Gdybyśmy się poddawali po jednym zagranym punkcie, to nie byłoby mowy o żadnym mistrzostwie. Agata, twój sposób na porażkę. Chyba, że w ogóle nie miałaś porażek. Znaczy muszę przyznać, że ten współczynnik sukcesu grantów, które składałam, jest, bym powiedziała, dość wysoki do tego, co dostałam. Także tutaj nie mogę narzekać, ale to nie jest tak, że wszystko się udawało. Moim podejściem jest tak, że staram się nie rozpamiętywać. Po prostu wydarzyło się, poprzeżywam sobie dzień, 2 i po prostu ruszamy dalej. To po prostu co się da. Jeżeli komentarze były merytoryczne, to staramy się do tego odnieść. Jak były dziwne, to po prostu ignorujemy. I tyle. Właściwie, bo takie przeżywanie jeszcze raz, to niestety nie pomaga. Gdzieś tam zaczyna... Ale to nie tylko granty, tak? Nie, to wszystko. Ja myślę, że to w ogóle, tak chyba w ogóle podejście do życia. To, także staram się nie reanalizować wszystkiego wielokrotnie. Czy mogło coś wyglądać inaczej, czy nie. Podobnie jest z grantami. Złożyliśmy taki, komentarze były takie, dostaliśmy albo nie dostaliśmy. I druga rzecz, którą robię, ja składam tych grantów dużo. Czasami więcej niż właściwie potrzebuję. Bo właściwie bo coś się zawsze uda, tak sobie to mówię. W ogóle też mam dużo pomysłów. U mnie czasami jest problem z klęską urodzaju, jeżeli chodzi o pomysły. Muszę się powstrzymywać trochę, żeby jednak, bo nie da się wszystkiego zrealizować. Po prostu czas nas ogranicza. Doba ma tylko 24 godziny i mamy 7 dni w tygodniu, ale chcemy mieć jeszcze work-life balance, także nie da się zrobić wszystkiego. Trochę uporu. Myślę, że jestem trochę upartą osobą, także to pomaga, bo to jakoś tak łatwiej się dąży do tego celu. Też w swojej grupie zawsze, bo jak na przykład z publikacjami jest trochę trudniej, bo tutaj jest element losowości jest troszeczkę większy, ale nawet jak nam się zdarzało, że dostaliśmy reject
po pierwszej rundzie recenzji, to zdarzało się, że pisaliśmy do edytora, dlaczego się nie zgadzamy i udawało się. 2 razy udało nam się przekonać edytora, żeby zmienili zdanie. Także trzeba, jak wiesz, że masz rację, trzeba o to walczyć i nie rozpamiętywać. Specjalistka od zarządzania zasobami ludzkimi musi coś dodać. Świetnie. Mnie to prowadzi do takiego myślenia o swojej karierze w perspektywie długoterminowej. I to jest coś, co też budziło mój taki wewnętrzny sprzeciw w pracy w biznesie, dlatego że obserwowałam przypadki bardzo szybkich karier i tego, gdzie ludzie w wieku lat 30 paru, 40 paru byli u szczytu. I ja sobie zadawałam pytanie, świetnie, i co dalej? Żyjemy coraz dłużej, pracujemy też coraz dłużej i trochę sobie nie wyobrażałam też tego, że ja w wieku 30 paru lat jestem u szczytu kariery, a później już jestem tylko gdzieś tam... A później utrzymuje się ten szczyt. No właśnie, żeby go utrzymać, to jest jedna rzecz, a czy się chce na nim też być cały czas, to jest druga. Więc mnie to prowadzi właśnie do takiego myślenia o karierze w perspektywie długoterminowej, gdzie te porażki pewnie są nieodłączną częścią i ten rozwój również taki formalny w kontekście awansów bardzo długo trwa. Mówię długo, dlatego że kiedy patrzę na osoby w organizacjach, to tam awanse mają miejsce po roku, po pół roku, niejednokrotnie po kilku latach. Tutaj jakby ja myślę, że na pozycji adiunkta będę jeszcze przez dobrych kilka lat i to jest coś, co nie stanowi dla mnie jakiejś trudności, czy nie budzi takiego uczucia niecierpliwości, tylko wręcz mnie to cieszy, bo myślę sobie, że jeszcze długa droga ciekawych rzeczy, które odkryję przede mną. Dobrze, tak naprawdę musimy już kończyć, więc mam jedno pytanie złożone z 2 pytań, troszkę od siebie niezależnych. Chciałam Państwa zapytać o jedną rzecz, którą by Państwo zmienili w systemie, która ułatwiłaby start młodym badaczom i badaczkom, ale nie chciałabym, żeby to były pieniądze. Pieniądze to oczywista odpowiedź, prawda? Więc prosiłabym o jedno zdanie, a właściwie jedno hasło, co byście zmienili. Ale chciałabym, żebyśmy zakończyli też jakąś taką pozytywną puentą. Powiedzcie, co wam samym daje bycie w nauce i dlaczego warto w tej nauce być. Więc zaczniemy od pani doktor. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są stabilne warunki zatrudnienia. Dlatego, że młodzi badacze to są osoby, które najczęściej są na etapie takim naturalnym swojego życia, kiedy zakładają rodziny, kiedy podejmują pewne decyzje, które mają skutki również długofalowe w kontekście finansowym. Więc nawet nie, tak jak pani mówi tutaj o kwestiach zarobków, ale o stabilności tych warunków zatrudnienia, które to decydują o pewnych możliwych do podjęcia decyzjach. To jest to pierwsze pytanie. I to drugie, dla mnie na pewno robienie czegoś, co jest ciekawe. Po prostu tutaj nie będę, myślę, że jakoś bardzo oryginalna, ale pewna autonomia również, ale badanie tego, co mnie interesuje, co dla mnie konkretnie wydaje się być ciekawe, ale też społecznie użyteczne, przydatne i nie sama nauka dla nauki, ale też po to, żeby coś z tego dalej było. Tutaj też zgadzam się, że to będzie o zatrudnieniu. Stabilne zatrudnienie to jedno, ale w ogóle określona ścieżka kariery, tak żeby ten młody człowiek wiedział, gdzie i w jaki sposób może dojść do tego, żeby na przykład zostać zatrudnionym. Plus alternatywne ścieżki kariery, również w obrębie akademii. Ponieważ w różnych momentach zaczynamy. Młody człowiek, młody naukowiec niekoniecznie musi być młody metrykowo, ale to powinny być uwzględnione, to powinno być bardzo jasne, jakie są ścieżki kariery i w jaki sposób możemy dojść do pewnych etapów. A jeżeli chodzi o tą radość z nauki, miałam to szczęście, że udało nam się odkryć pewne rzeczy, które zmieniają właściwie podręczniki biologii. I muszę przyznać, że to jest ogromna satysfakcja. Także to jeżeli w naszych badaniach jesteśmy w stanie pokazać, że to, co na przykład się przez dekady wydawało, że jest tak, a nie inaczej, my pokazujemy, że jest trochę inaczej, to jest ogromna satysfakcja. I chyba właśnie dla takich momentów się tym zajmuję. W którym miejscu zmieniłaś te podręczniki? Pokazaliśmy, że transkrypcja i translacja w bakteriach nie wszystkich jest sprzężona. Czy to było w tym zespole, w którym pracowałaś z noblistą, czy to w nie, to było już tutaj w Instytucie Biochemii i Biofizyki. Także to już jest coś, co wykonaliśmy w polskim laboratorium z polskim zespołem, tak.
Jeżeli chodzi o tą zmianę, to ja bym poszedł trochę tropem tym, co Agata powiedziałaś. Natomiast w kontekście już stricte uniwersyteckim, bo u nas jest ten problem, to wyzwanie godzenia często u młodych badaczy, u adiunktów dydaktyki z nauką. Obłożenie dydaktyczne jest duże i bardzo trudno, nawet najlepszym naukowcom jest zminimalizować to pensum. No, czasem można wykupić je w grancie, ale wydaje mi się, że są osoby, które naprawdę zrobiłyby dużo większą i lepszą robotę, gdyby mogły być zatrudnione na stanowiskach stricte naukowych, nawet na uczelniach, uniwersytetach, tak? Na szczęście teraz pojawiły się te możliwości bycia adiunktem już głównie dydaktycznym, tak? Na przykład są też świetni dydaktycy, którzy niekoniecznie mają pasję do publikowania, do robienia badań. Robią ich trochę, ale nie są z tego potem rozliczani. I ten kierunek moim zdaniem jest dobry. Brakuje mi tej możliwości stałego zatrudnienia, nie tylko na czas, na przykład jak uda mi się zdobyć grant na 3-4 lata, w którym mogę się zatrudnić, przejść na stricte naukowy etat. Chociaż to też nie jest zawsze proste i na uniwersytecie niekoniecznie jest zawsze możliwe, a powinno być. Więc ten rodzaj takiej elastyczności w wyborze ścieżek kariery i do takiego szycia na miarę predyspozycji i możliwości byłby naprawdę dużą zmianą na plus, jeżeli by udało się to wprowadzić jakoś systemowo. I w 2 zdaniach, co panu daje bycie w nauce? Co daje mi bycie w nauce? Satysfakcję i przestrzeń na bycie inspirowanym. Mówiłem tu o dawaniu inspiracji, inspirowaniu innych, ale w nauce mnóstwo jest ludzi, którzy są niesamowicie inspirujący i możliwość rozmowy, interakcji z innymi to jest jedna z takich chyba najcenniejszych rzeczy, które mnie w nauce spotykają. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Aneta Pieczka, Agata Starosta i Maciej Stolarski. I tak sobie rozmawialiśmy. Raz na ty, raz na państwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.